Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku. Uważaj na początek roku na giełdzie. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksie giełdowym, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Station 5 i z Bloomberga. Zaczynamy! Uważaj na początek roku na giełdzie. Pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje, co się działo na giełdzie, na indeksie Standard & Poor's na początku poprzedniego roku, kiedy to zaczęto dyskontować spowolnienie gospodarcze, być może nawet recesję w amerykańskiej gospodarce. Widzimy, że przełom roku przyniósł początek dynamicznej tendencji spadkowej, która trwa aż do teraz. Rynek dyskontuje właśnie negatywne zjawiska w cyklu gospodarczym. No i oczywiście pytanie brzmi, czy początek 2023 roku także czasem nie przyniesie podobnego zjawiska, być może w górę, być może w dół, ale na pewno należy oczekiwać podwyższonej zmienności. Dlatego też należy być przygotowanym, że początek roku na różnych klasach aktywów przyniesie nam podwyższoną aktywność inwestorów. Część będzie się pozycjonowała na cały 2023 rok, część będzie stroiła okienka, część będzie dokonywała zmian w portfelach w taki sposób, żeby być nastawionym według ich na właściwy moment cyklu gospodarczego. Dlatego też podwyższona aktywność powinna mieć miejsce i tego należy się spodziewać. I ten drugi wykres bardzo dobitnie to pokazuje, że na przestrzeni ostatnich ponad już 2 lat jesteśmy świadkami bardzo dużej zmienności indeksu Standard & Poor's. Ta aktywność rynkowa jest w porównaniu z innymi okresami podwyższona i prawdopodobnie oznacza to, że początek tego roku także przyniesie nam aktywność, która będzie wyższa niż nawet 2 odchylenia standardowe od normy, a to jest oczywiście bardzo dobra informacja dla day traderów, szybkich graczy, którzy potrzebują zmienności, żeby ich strategia przynosiła efekty. No i oczywiście w sytuacji, kiedy rynek dyskontuje spowolnienie gospodarcze, recesję, to tutaj Bloomberg pokazuje, że początki roku, zwłaszcza pierwszy kwartał, jest generalnie negatywny dla indeksów giełdowych, więc teraz jest odpowiedź na pytanie taka. Jeżeli rynek faktycznie dyskontuje recesję w amerykańskiej gospodarce, to ten pierwszy kwartał 2023 roku także powinien być negatywny dla giełd papierów wartościowych, przynieść nam kontynuację tendencji spadkowej, nie tylko atak na średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym, okolice 3680 punktów, ale nawet jej przełamanie i ruch wyraźnie mocniej w dół. Natomiast jeżeli giełda papierów wartościowych na Wall Street wybierze dyskontowanie miękkiego lądowania amerykańskiej gospodarki, no to raczej będziemy świadkami kontynuacji ruchu w górę rozpoczętego w październiku. Ruchu nawet w fazie, być może nawet w formie dynamicznej, ponieważ główny temat, który będzie grany w 2023 roku pod względem fundamentalnym, to jest inflacja i jej wpływ na inne składowe, które są ważne dla rynków finansowych, jak stopy procentowe i oczywiście perspektywy gospodarcze, bo to także jest niezwykle ważne. Następny wykres pokazuje, jakie są oczekiwania. Teraz już przejdźmy do ankiet bloombergowych dotyczących tego, co się ma wydarzyć. Jaki jest optymizm, czego inwestorzy oczekują. I jak widzimy na pierwszym wykresie, zdecydowana większość chce utrzymać swoją ekspozycję na indeksie S&P na przestrzeni następnego miesiąca, ale raczej przewagę mają ci, którzy chcą zmniejszać swoje zaangażowanie, niż ci, którzy chcą je zwiększać. Na następnym wykresie badanie pokazuje, że inwestorzy i profesjonalni, i detaliczni spodziewają się, że obligacje i rynek akcji będzie podążał w przeciwnym kierunku, a tylko 1/3 spodziewa się, że będzie to ruch w tym samym kierunku. Na następnym ciekawym wykresie widzimy, jakie są oczekiwania co do tego, kiedy będzie pierwsza obniżka stóp procentowych.
ponieważ to jest ta pochodna tematu inflacyjnego. Jeżeli inflacja zacznie się zachowywać tak, jak zakładały prognozy, bądź też lepiej, to oczywiście temat obniżek stóp procentowych będzie kluczowy w całym 2023 roku dla rynków finansowych. Natomiast jeżeli inflacja będzie się zachowywała gorzej niż zakładały, jak zakłada scenariusz bazowy, to oczywiście obniżka stóp procentowych wyparuje z radarów inwestorów. Ale jakie są tutaj wnioski płynące z tego badania? Że inwestorzy są podzieleni, natomiast inwestorzy, zwłaszcza ci, którzy zarządzają ryzykiem, spodziewają się i sell-side traderzy spodziewają się, że pierwsza obniżka stóp procentowych wystąpi już w 2023 roku, w drugiej połowie tego roku, a nie na początku bądź też w pierwszej połowie 2024 roku. Generalnie rynek jest podzielony, a to dobrze dla zmienności. Warto pamiętać o tym, że taka rozbieżność w ocenie sprzyja temu, żeby rynek był bardzo aktywny. Na następnym wykresie widzimy już, jak tutaj właśnie uczestnicy rynku spodziewają się, gdzie zakończymy 2023 rok. Na indeksie Standard & Poor's widzimy, że maksymalne prognozy to jest 5800 punktów, minimalne 2000, mediana to jest 4000 punktów, czyli około 150 punktów wyżej niż jesteśmy teraz. Na euro-dolarze mediana prognoz to jest 1,10. Widzimy, że na rentowności amerykańskich obligacji jest to poziom 3,5%, na ropie naftowej $80, na cenie złota $1850, a na bitcoinie ciekawe, maksymalne prognozy to jest $120,000, minimalne $1000, mediana prognoz 1250, czyli $12,500, a to oznacza, że tutaj inwestorzy raczej nastawiają się, że ten rok będzie znowu negatywny dla kryptowalut, że nie powielą one korelacji, która była wcześniej obserwowana między kryptowalutami a rynkiem akcji. Tutaj indeksy giełdowe mają według tych oczekiwań wzrosnąć, a Bitcoin, kryptowaluta, ma jeszcze wyraźnie zacząć spadać, więc wygląda na to, że ten rynek będzie dla Bitcoina szczególnie atrakcyjny, niezwykle ważny, ponieważ tutaj rynek jest strasznie podzielony co do perspektyw tej kryptowaluty. Dlatego też bądźmy gotowi na bardzo dużą zmienność. Ja osobiście spodziewam się, że rynek będzie dyskontował raczej ten scenariusz optymistycznego, miękkiego lądowania, ale oczywiście jestem gotowy na każdy scenariusz. Zadecyduje oczywiście ścieżka inflacji i odsyłam do materiału, który ukazał się w weekend dotyczących moich prognoz na 2023 rok dla aktywów. I dzisiaj co będzie ciekawe, ponieważ wracają już do handlu rynki finansowe, centra finansowe w Azji, wróci Londyn do handlu, wróci centrum finansowe w Nowym Jorku i w Chicago i będzie rynek musiał dyskontować pierwsze dane makroekonomiczne o większym znaczeniu. Będą to dane z rynku pracy z Niemiec, które nam pozwolą ocenić, czy spowolnienie gospodarcze występuje i w jakiej formie, ale przede wszystkim o godzinie 14, a wcześniej poszczególne landy będą raportowały swoje dane. Poznamy dane o inflacji w Niemczech w grudniu. Widzimy, że mediana prognoz zakłada spadek inflacji do poziomu 9% z 10% w listopadzie. To są dane wstępne, przypominam, za grudzień. I rynek naprawdę będzie musiał zareagować na te dane, ponieważ jeżeli się okaże, że dane o inflacji pokazują jej spadek w tempie szybszym niż wcześniej zakładano, to byłoby to niezwykle optymistyczne dla giełd papierów wartościowych. Natomiast inflacja, która będzie spadała w tempie wolniejszym niż zakładają prognozy, będą oczywiście odebrane negatywnie, ponieważ perspektywy co do przyszłości stóp procentowych w tym wypadku będą musiały być zweryfikowane, bo rynek na chwilę obecną nastawia się jednak, że ten scenariusz optymistyczny, dezinflacja będzie kluczem do zrozumienia procesów gospodarczych w 2023 roku na rynkach finansowych. Zobaczymy, jak zareaguje implikowana stopa procentowa, czyli jak to rynek własnymi pieniędzmi wycenia, gdzie będzie szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych. Najważniejsze są dane dla Stanów Zjednoczonych. Czerwiec w tym wypadku dyskontuje poziom 4,95%. Amerykańskie obligacje 3,87% to jest to, gdzie startujemy w 2023 roku.
Widzimy, że poprzedni rok dokonał ważnego przejścia, czyli przebicia górnej krawędzi 40-letniego kanału spadkowego na rentowności amerykańskich obligacji, a to naprawdę jest bardzo zła wiadomość, dlatego też w moim mniemaniu każda korekta, która teraz będzie zbijała rentowność, będzie tylko ruchem powrotnym do górnej tej krawędzi wcześniejszego kanału spadkowego. No i oczywiście ten rok może przynieść nam spadki rentowności. Ja spodziewam się, że rzeczywiście tak będzie, ale raczej to będzie tylko korekta w bardzo długoterminowej tendencji, która się odwróciła na wzrostową, a to są negatywne zjawiska w perspektywie średnio- i długoterminowej. Patrzymy także na zachowanie krzywej dochodowości. Widzimy, że na przestrzeni ostatnich dni ona się podwyższyła względem poziomów sprzed miesiąca. Te dane, które poznaliśmy ostatnio, miały na to duży wpływ i znaczenie. Natomiast żeby z perspektywy rynkowej ocenić szansę na wystąpienie recesji, warto obserwować to, co się dzieje na krzywej dochodowości. Czy inwersja będzie się pogłębiała, czy też nie. Jak widzimy, zjawiska związane z recesją, a te czerwone pola to są właśnie momenty na przestrzeni ostatnich 30 lat, kiedy występowała recesja w amerykańskiej gospodarce. Te zjawiska występowały, kiedy odwracała się tendencja spadkowa na inwersji krzywej dochodowości, czyli różnicy między 3-miesięcznymi obligacjami na rentowności, a 10-letnimi obligacjami amerykańskimi. Jeżeli ta tendencja zacznie powstawać, wystąpi zjawisko faktycznej presji rynkowej na wystąpienie recesji w amerykańskiej gospodarce. Dlatego też rynek naprawdę jest ściśle podzielony i nie wolno być ściśle bardzo zdecydowanie przywiązanym do jakichś scenariuszy makroekonomicznych. Wszystko może się wydarzyć. W tym wypadku należy brać pod uwagę każdy scenariusz. Natomiast warto także obserwować spread między obligacjami 10-letnimi niemieckimi a amerykańskimi. I widzimy, że na przestrzeni ostatnich tygodni ten spread zdecydowanie się zmniejszył. Jest najmniejszy, ten spread jest najwęższy od 2 lat, a to w naturalny sposób powoduje fundamentalną presję na umocnienie euro. I to teraz właśnie obserwujemy także na naszych oczach. Euro ma fundamentalną przesłankę i argument ku temu, żeby się dalej umacniać, ponieważ rośnie atrakcyjność wyceny euro, stąd też właśnie takie zachowanie euro-dolara, które obserwujemy, że amerykański dolar nie chce się umacniać, a utrzymywanie nad poziomem 1,06 faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Na euro, na indeksie eurowym powstaje złoty krzyż, który zapowiada długoterminowe, średnioterminowe umocnienie euro i jesteśmy już coraz bliżej powstania skrzyżowania śmierci. Na dolar indeksie, czyli na tym instrumencie, który pokazuje, jak zbiorczo amerykański dolar się zachowuje. Dlatego też oba zjawiska mogą przynieść nam kontynuację tendencji wzrostowej w całym nawet 2023 roku na euro. Ja osobiście spodziewam się takiego scenariusza, no ale oczywiście jestem gotowy na każdy scenariusz i inną ważną parą walutową jest dolar-jen. W tym wypadku ci, którzy wierzą i lubią falę Elliota, sygnalizują nam tutaj kontynuację możliwości tendencji spadkowej, a dzisiaj rano widzimy, że rynek przechodzi przez poziom 130 i otwiera się oczywiście perspektywa do spadku w okolice 125. Warto być na to gotowym, a uzasadnienie fundamentalne dzisiaj jest takie, że wskaźniki PMI dla Chin spadają bez względu na to, kto je tworzy, pokazują nam negatywne tendencje w gospodarce i oczywiście te grudniowe dane makroekonomiczne będą także wpływały na wycenę indeksów giełdowych na początku sesji europejskiej. Warto o tym pamiętać. Sam indeks w Japonii jest dokładnie na swoim ważnym wsparciu. Pamiętamy, co się wtedy działo. Ostatnie miesiące, ostatnie kwartały przynosiły nam za każdym razem odbicie od tego ważnego wsparcia. I czy tak będzie teraz, rynek będzie musiał sobie wkrótce odpowiedzieć na to pytanie. Futures na indeks Standard & Poor otwierają się generalnie neutralnie i tak też powinno być, chociaż oczywiście dane makroekonomiczne o inflacji z Niemiec mają duże znaczenie, będziemy na nie zwracać szczególną uwagę, a i jeżeli dzisiaj po tych danych o inflacji z Niemiec o godzinie 14 indeks DAX utrzyma się nad poziomem 14 000 punktów,
będzie to bardzo dobra wiadomość, ponieważ popyt na ryzyko obroni to psychologiczne wsparcie i zbuduje podstawy ku temu, żeby ruszyć znowu w górę, a każdy powrót nad poziom 14 250 punktów, czyli wybicie nad maksima z końcówki grudnia, będzie techniczną zachętą do tego, żeby te scenariusze prowzrostowe były realizowane. I cały czas pamiętajmy o tym, że początek roku ma bardzo dużą skłonność do tego, żeby zmienność była ogromna, dlatego też bądźmy gotowi, że zmienność naprawdę może nas zaskoczyć także na indeksie DAX, a Bitcoin, jak widzimy, próbuje tylko nieśmiało zbliżyć się do poziomu 17 000 $, ale na razie także tutaj zmienność jest tak ograniczona. Ja od wielu lat nie przypominam sobie okresu, w którym zmienność na Bitcoinie byłaby tak bardzo znikoma. Także obserwujmy, co się tutaj będzie także działo. Natomiast rynek surowcowy, warto zwrócić uwagę, jak bardzo teraz jesteśmy blisko ważnych poziomów technicznych na cenie złota. Cena złota atakuje górne ograniczenie dwumiesięcznego klina zwyżkującego. To formacja odwracająca tendencję wzrostową na spadkową. Dlatego też, jeżeli okaże się, że ta formacja działa i że mamy jakieś spadkowe odbicie, byłaby to oczywiście negatywna informacja, że ta formacja może się wykształcić. Byki muszą dzisiaj przebić poziom tego górnego ograniczenia, które jest widoczne na wykresie, ponieważ wtedy oddali się perspektywa nawet gwałtownych spadków ceny złota. Warto być na to przygotowanym, zwłaszcza że równolegle bliźniaczy, bardzo podobny instrument, jakim jest srebro, także atakuje swoją dwuletnią linię trendu spadkowego. Te okolice 24,5 $ mają duże znaczenie, więc spojenie oporów technicznych na srebrze i na złocie powoduje, że początek tego roku będzie dla tych metali szlachetnych niezwykle ważny i należy być gotowym na każdy scenariusz. Ryzyko spadkowego odbicia rośnie i moim zdaniem trzeba być bardzo ostrożnym tutaj i mieć blisko stop lossy. Rynek ropy naftowej generuje sygnały prowzrostowe, utrzymując się nad poziomem 80 $. Wspiera to popyt na ryzyko, taka jest moja interpretacja tego, co się dzieje na ropie naftowej. I na koniec polskie aktywa, które także powinny dzisiaj zareagować podwójnie. Po pierwsze, ostatecznie rynek na całym świecie będzie dyskontował wczorajsze dane o wskaźnikach PMI, które były naprawdę optymistyczne i powinny sprzyjać popytowi na ryzyko. Więc jeżeli popyt na ryzyko się utrzyma, zwłaszcza po danych o inflacji z Niemiec, to moim zdaniem zwłaszcza polska giełda powinna dzisiaj zyskiwać na wartości. Mamy do czynienia także z dyskontowaniem tych danych o inflacji z Niemiec. Jeżeli one będą zachowywały się lepiej niż zakładały prognozy, to polskie obligacje mają szansę ku temu, żeby znowu zaatakować średnią 200-sesyjną, a początek tego roku ma potencjał ku temu, żeby odpowiedzieć nam na pytanie, czy ta średnia 200-sesyjna na wykresie, którą obserwujemy, będzie pokonana, czy też przyniesie nam jakieś wzrostowe odbicie. Dlatego też sytuacja jest binarna. Rynek musi się określić, będzie musiał się określić i czeka nas podwyższona zmienność także na polskich obligacjach. I oczywiście na rynku złotego, jeżeli okaże się, że początek roku jest optymistyczny dla ryzyka na całym świecie, no to euro-złoty będzie miał potencjał do złamania poziomu 4,65. Jakieś tam ruchy, które miały miejsce pod koniec poprzedniego roku, nie są kontynuowane, a to świadczy tylko o tym, że popyt na ryzyko cały czas jest aktywny, wspiera tutaj polskie aktywa i warto zwrócić okiem, że zachowanie dolar złotego, euro złotego jest bardzo skorelowane z zachowaniem warszawskiej giełdy papierów wartościowych, a siła złotego sprzyja wzrostowi indeksów giełdowych. Jeżeli dzisiaj indeks WIG20 znowu zakończy nad poziomem 1800 punktów, to jeszcze bardziej wzrośnie prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami ruchu w okolicach 2000 punktów. Będziemy świadkami rajdu w okolicy następnego ważnego poziomu oporu o psychologicznym dużym znaczeniu. Dlatego też ta dzisiejsza sesja moim zdaniem ma bardzo duże znaczenie. W ogóle znaczenie tych kolejnych dni będzie duże, a wycena polskich aktywów może być także uzależniona od globalnych przepływów finansowych związanych
z budowaniem pozycji na cały 2023 rok. Jeżeli inwestorzy faktycznie wierzą w to, że euro będzie zyskiwało na wartości, a amerykański dolar tracił w całym 2023 roku, to bez względu na to, co się będzie działo w Polsce, polskie aktywa będą zyskiwały na wartości. Ja osobiście spodziewam się właśnie takiego scenariusza. Odsyłam jeszcze raz do materiału w weekend dotyczącego moich prognoz na 2023 rok. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i pięknego dnia. Pozdrawiam.